Witam po południu. Szansa wyparowała. Czego rynek się boi? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Partnerem tego odcinka jest dom maklerski XTB. Informuję, że wykresy użyte, by stworzyć ten wpis, pochodzą m.in. z platformy X-Station 5, z której korzystam na co dzień i którą gorąco polecam każdemu. Andrzej Stefaniak. Szansa wyparowała. Czego rynek się boi? Zaczynamy od ważnych danych dotyczących inflacji w Wielkiej Brytanii. I jak okazało się, że inflacja w październiku utworzyła swoje apogeum w Wielkiej Brytanii na poziomie 11,1, to jakoś ma problemy teraz, żeby spaść do poziomów jednocyfrowych. I na tym wykresie widzimy, jak bardzo odjechaliśmy od poziomów, które są dla rynku do akceptacji, czyli do celu inflacyjnego Banku Anglii. Widzimy, że inflacja cały czas jest na poziomach najwyższych od początków lat 80. Dlatego też rynek musi to jakoś zacząć dyskontować. I jak widzimy na wykresie, w marcu inflacja w Wielkiej Brytanii była tak słaba jak skrajnie pesymistyczne prognozy. Dlatego rynek musi to zacząć naprawdę uwzględniać, że może się materializować ten scenariusz, że inflacja zostanie z nami na dłużej, a procesy deflacyjne w niektórych częściach świata będą zdecydowanie ograniczone i oczywiście będzie to wymagało podwyższenia bądź też utrzymania stóp procentowych na wyższych poziomach niż to wcześniej zaczynał rynek dyskontować. Dane, które jeszcze dzisiaj poznaliśmy, dotyczyły ostatecznego odczytu inflacji w strefie euro i w tym wypadku okazało się, że te dane są dokładnie takie, jak chciał rynek, jakie chciały prognozy, więc tutaj nic nowego się nie wydarzyło i rynek nie ma pretekstu do tego, żeby dyskontować. Natomiast także w tym wypadku obserwujemy, że od października inflacja wyraźnie spada w strefie euro i jest ona oczywiście na niższych poziomach niż to ma miejsce dla Wielkiej Brytanii. Natomiast warto zwrócić uwagę, co się teraz dzieje na implikowanej stopie procentowej. Jak pamiętamy, dla strefy euro implikowana stopa procentowa, czyli to, co rynek spodziewa się, że zrobi bank centralny w następnych miesiącach, dla strefy euro wskazywała, że rynek oczekuje następnych podwyżek stóp procentowych. Żadnej obniżki stóp procentowej w strefie euro rynek nie dyskontował. Obniżki były dyskontowane dla na przykład Stanów Zjednoczonych. I co tutaj widzimy? Że implikowana stopa procentowa na koniec tego roku pokazuje, że rynek zaczyna dyskontować nawet już prawie 4 klasyczne 25-punktowe podwyżki stóp procentowych. Jest w rynku 84-85 punktów bazowych podwyżek stóp procentowych, czyli rynek wycenia, że na pewno będą 3 podwyżki o klasyczne 25 punktów, być może będzie jeszcze 4. I na horyzoncie prognozy nie widać ani jednej obniżki stóp procentowych, a jak widzimy tutaj rynek dyskontuje terminy do początku lutego 2024 roku. Czyli na przestrzeni ostatnich dni zwiększyły się oczekiwania co do tego, że stopy procentowe w strefie euro pójdą w górę. I tak jak pokazywałem na wykresach podczas wczorajszych komentarzy, to jeden z głównych powodów, dlaczego ten euro-dolar teraz tak rośnie, to jest fakt, że ten dysparytet stóp procentowych zmniejsza się z bardzo korzystnego dla Stanów Zjednoczonych, dla amerykańskiego dolara i to zmniejszenie wypycha euro na coraz wyższe poziomy, ponieważ atrakcyjność europejskiej waluty jest coraz większa. I analogiczny wykres dla Stanów Zjednoczonych pokazuje także niezwykle interesującą zmianę. Już docieramy do sedna tego wpisu, że szansa wyparowała i czego rynek się obawia. O co chodzi? Zobaczmy, że rynek już dyskontuje podwyżkę stóp procentowych o 25 punktów bazowych. Widać to na danych dotyczących czerwca. 14 czerwca rynek spodziewa się, że będzie ostatnia podwyżka stóp procentowych i widzimy, że na przestrzeni ostatnich dni zwiększyła się szansa na to, że jednak będzie następna podwyżka stóp procentowych, a na drugim krańcu tej krzywej, czyli na terminach w okolicach przełomu tego i przyszłego roku, mamy już terminy obniżek stóp procentowych. Jak wcześniej rynek dyskontował
co najmniej 2-3 obniżki stóp procentowych do końca tego roku, to dzisiaj, na początku sesji 19 kwietnia, z rynku wyparowała szansa na pierwszą obniżkę stóp procentowych w 2023 roku. Czyli widzimy podnoszenie się oczekiwań co do stóp procentowych. Rośnie szansa na następną podwyżkę stóp procentowych, a oddala się szansa na to, że będzie jakakolwiek obniżka stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych i w rynku wyparowała szansa na to, że będzie jakakolwiek obniżka stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych w tym roku i być może jest to jeden z tych powodów, dlaczego te obligacje amerykańskie na rentowności znowu wróciły nad poziom 1,60 na rentowności. Przypominam, dalsze wzrosty rentowności będą oznaczały, że na amerykańskich obligacjach w ujęciu miesięcznym powstaje formacja, która odwraca tendencję spadkową na wzrostową i możemy znowu próbować w tym wypadku obserwować tendencje niekorzystne dla cen, czyli obserwować wzrosty rentowności, że rynek będzie chciał akceptować wyższe poziomy rentowności, żeby w tym wypadku dobrze wyceniać to, co może się wydarzyć w przyszłości. Jak widzimy, rynek dyskontuje różne warianty przyszłości i w tym wypadku oczekiwania na to, że obniżka stóp procentowych w tym roku staje się coraz mniejsza i wygląda na to, że jesteśmy na ostatniej prostej przed Fedem. Do Fedu mamy jeszcze 2 tygodnie i rynek będzie musiał się po prostu na tym skoncentrować. To, że rynek oddala perspektywę pierwszej obniżki stóp procentowych widać na następnym wykresie, ale przede wszystkim na tym poświęconym dokładnie wycenie grudnia co do stóp procentowych. Widzimy, że podczas tego kryzysu marcowego, kiedy banki mogły generować ryzyka dla całego systemu, w rynku były co najmniej 3 obniżki stóp procentowych do końca 2023 roku. I z początkiem kwietnia systematycznie z dnia na dzień ta szansa się zmniejszała, aż do tej pory, kiedy wyparowała choćby szansa na jedną obniżkę stóp procentowych i będziemy także obserwować, jakie będą dalsze konsekwencje tutaj zmian w perspektywach co do stóp procentowych. Przypominam, że rynek nie lubi, kiedy rynek akcyjny, rynek ryzyka nie lubi, kiedy rynkowe stopy procentowe idą w górę, a lubi, kiedy stopy procentowe mają spadać, kiedy stopy banku centralnego mają iść w dół, kiedy te rynkowe stopy procentowe spadają, wtedy rynek ryzyka, zwłaszcza rynek akcyjny, bardzo lubi takie środowisko. Więc teraz, kiedy te rynkowe stopy procentowe znowu idą w górę, a oczekiwania co do tego, co ma się stać w polityce monetarnej, także sygnalizują bardziej jastrzębie podejście banku centralnego, może być to czynnik, który sprawi, że rynek będzie się czegoś obawiał i że będzie wkrótce sprzedawał ryzyko. To jest bardzo ciekawe, co się wkrótce wydarzy, czyli jakie mogą być konsekwencje tego zjawiska dla szerokiego rynku kapitałowego i rynku finansowego. I w tym momencie, drodzy Państwo, zachęcam do zapoznania się z nowym, bardzo ciekawym raportem, który jest podlinkowany tam na dole w opisie i w komentarzu, dotyczącym tego, że wyniki z Wall Street są numerem 1, są tematem, który teraz przewodzi w wycenach. Zobaczymy, czy faktycznie rynek będzie się do tego przywiązywał. No i w tym raporcie są bardzo ciekawe tematy poruszone dotyczące tego, co pokazały dotychczas raporty amerykańskich spółek, czy Elon Musk pozytywnie zaskoczy inwestorów i co dalej z poziomem stóp procentowych w naszym kraju. Przypominam, link do materiału poświęconego wynikom z Wall Street, które są teraz numerem 1, są tematem numer 1, tam na dole w opisie i link jest także w komentarzu. No i teraz warto zwrócić uwagę, co się dzieje na tych indeksach giełdowych, ponieważ wczorajsza sesja była moim zdaniem niezwykle interesująca. W pierwszej kolejności doszło do mocnych spadków, później znowu pojawił się popyt i sesja była raczej pozytywna dla rynku ryzyka, ale dzisiaj futures znowu sygnalizują słabość. Jesteśmy przy oporach, czyli przy styczniowych maksimach, więc tutaj potrzeba naprawdę już teraz mocnej siły, żeby wybić rynek powyżej poziomu 4200 punktów i żeby mocniej ruszyć w górę. Natomiast futures, jeżeli dobrze zaczną nam sygnalizować to, co ma się wydarzyć na Wall Street, pokazują nam, że ten pesymizm
jakiś narasta, może się czegoś rynek zacząć obawiać. No jestem bardzo zainteresowany odpowiedzią na pytanie, czy to właśnie nie te perspektywy co do stóp procentowych powoduje, że rynek się czegoś boi. Ta szansa, która wyparowała na obniżki stóp procentowych, czy czasem nie będzie musiała być teraz uwzględniona, dlatego będę się bardzo szczegółowo przyglądał temu, co się wydarzy w kolejnych godzinach na Wall Street. Na indeksie giełdowym w Niemczech mamy coraz mniejszą zmienność. To, co się dzieje na wykresach w okolicach 16 000 punktów, zaczyna przypominać formację klina zwyżkującego. To jest formacja odwracająca tendencję wzrostową na spadkową. Dlatego wydarzenia po godzinie 16, kiedy wygasną, kiedy może się wydarzyć coś naprawdę mocnego, na Wall Street będzie także bardzo istotna w tym wypadku. Jeżeli sesja dzienna, czyli wykres dzienny, kształt świecy dziennej będzie negatywny, to może być także sygnał do odwrotu na europejskich akcjach, ale moim zdaniem do czasu, kiedy jakiś mocny impuls spadkowy na euro-dolarze nie wystąpi, to w takiej sytuacji coraz większa relatywna siła europejskich spółek powinna być dość dobrze widoczna. I jeżeli zobaczymy, że dodatkowo swoją linię trendu wzrostowego przekracza euro-dolar, to może dzisiejsza sesja naprawdę być pod znakiem podaży, jeżeli oczywiście te sygnały zostaną utrzymane i będą konsekwentnie potwierdzane po godzinie 15:30. No i w tym wypadku, drodzy Państwo, także warto zwrócić uwagę na zachowanie surowców, które moim zdaniem podczas dzisiejszej sesji europejskiej zaskakują. Mamy dość wyraźne spadki ceny złota, mamy dość wyraźne spadki ceny srebra, mamy dość wyraźne spadki ceny miedzi i dodatkowo cena ropy naftowej zaczyna przekraczać poziom $80, czyli rynek surowcowy, patrząc szeroko, faworyzuje scenariusze negatywne dla ryzyka podczas dzisiejszej sesji giełdowej w Stanach Zjednoczonych. Więc pytanie, czy rynek czegoś się boi? Czy te wskazania płynące z surowców, czy z rynku amerykańskiego dolara i futures na indeks Standard & Poor's nie zapowiadają, że dzisiejsza sesja będzie jakaś wyraźnie negatywna? Plus w tle mamy także spadki Bitcoina, dlatego też ten Bitcoin, który znowu testuje wczorajsze minima, pokazuje słabość popytu na ryzyko. Jeżeli Bitcoin jeszcze dodatkowo przekroczy te ostatnie wczorajsze minima, to sygnały dotyczące popytu na ryzyko mogą być dla popytu na ryzyko negatywne i ta szansa, która wyparowała co do stóp procentowych wynikająca z trajektorii inflacyjnej w oczekiwaniu na to, co się wydarzy w bankach centralnych, może powodować, że rynek właśnie tego się obawia. Jeśli uważasz, że moja praca ma sens i jakoś Ci pomogła, to pod filmem kliknij w podziękuj, a potem kup i wyślij mi premię. Bardzo dziękuję za docenienie. Andrzej Stefaniak. I na koniec polskie aktywa, które trzymają się naprawdę niezwykle dzielnie. Złoty cały czas utrzymuje się poniżej ważnych wsparć, ważnych poziomów na euro-złotym, dlatego też kapitał zagraniczny cały czas lubi polskie aktywa, tutaj napływa. Polskie obligacje nie potwierdzają tego, co się dzieje na amerykańskich papierach. Mamy bardzo wyraźny spokój, niezwykle małą zmienność. Aktywność jest cały czas ograniczona, a warszawska giełda papierów wartościowych nie chce się pozbyć prowzrostowego nastawienia, takiego animuszu i ta tendencja, która jest widoczna, jest kontynuowana. Więc jeżeli dzisiaj rynek nie dokona jakiegoś zwrotu i tendencja spadkowa nie wystąpi, świeca dzienna będzie zachęcała do wzrostów, to moim zdaniem jeszcze bardziej wzrośnie prawdopodobieństwo ataku na styczniowe maksima i psychologiczny poziom 2000 punktów. Moim zdaniem jest to cały czas scenariusz bazowy. Na wykresie powstaje malutki kanał wzrostowy, więc jestem ciekawy, czy on w następnych godzinach znowu zacznie funkcjonować i ładnie nam zacznie działać. Jestem pod wrażeniem generalnej siły polskich aktywów, przede wszystkim rynku krajowej waluty. I drodzy Państwo, w tym momencie jeszcze raz zachęcam do tego specjalnego raportu, który jest podlinkowany tam w opisie, który jest podlinkowany także w komentarzu. Wyniki z Wall Street tematem numer 1. Przypominam, jest to poświęcone raportom amerykańskich spółek, które się pojawiły, które od piątku są publikowane.
o tym, czy Elon Musk pozytywnie zaskoczy inwestorów i co dalej z poziomem stóp procentowych w Polsce. Przypominam, na dole ten link jest w komentarzu oraz także w opisie. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy jutro o poranku i wszystkiego dobrego. Życzę dużej, dodatniej, pozytywnej stopy zwrotu. Pozdrawiam.